Podobno jest taka opcja, że cynamon rozsypany w truskawkach ma pomóc na mrówki, odstrasza je, a nie zaszkodzi roślinom, dlatego rozsypię do doniczek cynamon i zostawię na jutro. A jest tych mrówek coraz więcej. No cóż, zobaczymy, czy te mrówki wciąż tu będą jutro. Przed sadzeniem podobno jest dobrze zrobić tak, żeby zamoczyć doniczki na około pół godziny w wodzie, żeby wygonić mrówki i dopiero sadzić. Więc myślę, że to przetestuję jutro. I dość konkretnie tego cynamonu posypałem i oszczędzałem. Mrówki skubane się pochowały i nie wiem, czy w doniczkach, czy po prostu uciekły z pudełka. No, zobaczymy jutro. No i dobra, wczoraj wysypałem cynamon do truskawek i mrówek nie widać, albo gdzieś pojedyncze zostały. Faktycznie ta metoda działa. No, tu jedna uciekła, ale jakoś specjalnie więcej ich nie widać. Za to wystarczy spojrzeć teraz do papryki i pomidorów, gdzie wcześniej tych mrówek nie było. Gdzieś musiały znaleźć swoje miejsce. O, proszę bardzo. Później kupię cynamon jeszcze i wysypię też do pomidorów i papryki, bo tych mrówek zaczyna być coraz więcej w nich. A ja dzisiaj lecę z agrowłókniną, którą kupiłem. Kupiłem odcinek 1,60 m na 20 i przeciąłem go nożem. Dość drówno to wyszło. Takim zwykłym stołowym. Naostrzyłem go dokładniej osełką i uciąłem taki kawałek, jakieś 45-55 może centymetrów. 45 i jego dam dookoła tutaj wzdłuż. Przekopię sobie jeszcze trochę tą ziemię, żeby na róg tutaj częściowo włożyć tą agrowłókninę i częściowo ją wywinąć na tą stronę. Jak zdążę, to od razu jeszcze wytyczę ścieżki z agrowłókniny obok tunelu i na truskawki. Mam nadzieję tylko, że się nie rozpada, bo tak cały dzień się wstrzymuje. No, teraz będzie dokładnie widać, gdzie jest granica. No i dobra, trochę odkopałem, żeby od razu zweryfikować, czy to ma sens głęboko wkopywać. Tak, wyjść chcę jakieś, myślę, maks 20 cm za krawędź. To sobie trochę zawinę. Nie wiem, czy sobie sznurka nie rozłożyć, byłoby trochę łatwiej. No tak zrobię. Nie będę się musiał tyle z tym bawić. Mam jeszcze poprzedni sznurek, więc nie muszę nowego kombinować. I tak pi razy drzwi. No tu trochę wygląda, jakby było krzywo, ale już się tym nie będę przejmował. O, minimalnie. Dobra, weź tu. Trochę zaczyna padać. Nie ma tragedii. Kit się nie zawinął się. I w sam raz. Teraz tutaj zawinę trochę. Ciach. Wczoraj próbowałem, no i najprościej to zrobić najpierw dziurę takim śrubokrętem. Te kołki się rozwalą. A właśnie, młotek gumowy sobie rozkminie. Trochę się rozpadało, ale już się nie będę teraz zwijał.
Kamerka jest wodoodporna, więc ona da radę. A ja to z cukru kurczę nie jestem. Skubane mrówki. Skąd was tyle? Całe nogi mam zgryzione od paru dni. Po pierwszym dniu glebogryzarką zmasakrowały mi całe nogi poniżej kolan. Pałatejstwo wredne. Pytanie, co ile to kurczę wbijać? Tam mamy 14 metrów. Do co 50 cm, no to mi wyjdzie 26. Tylko tak, może ja sobie to najpierw wezmę kostki. Zrobię tak, że kostkami sobie najpierw to przyłapię, żeby móc podsypać ziemię jeszcze. Ciach. No i dobra, klasa. Przesunę sobie ziemię. No i lecimy dalej. Finalnie zrobiłem tak, że kołki dałem co 60 cm. Dobra, i co trochę mniej ich wejdzie na to obrzeże. A i tak myślę, jest wystarczająco. I dobra, zasypywanie. Lekkie ubijanko. Dobra, na razie spadam, ale mam tutaj dokopane, więc niedużo zostało z tego. No a tutaj kawałek to tyle kamieni i coś, czego wcześniej jeszcze nie było. Kafelek od piecyka kaflowego.